We talk about some choice now. We talk about starting position, okay, of middle blocker. There is one position in the court and one position of the body, okay? It depends from what I have to do, okay? I can stay, for example, in the middle. I can make one step just to start to go to help, or I can decide and go in front. For example, it happens many times when we play 7, middle blocker moves, stay in front, they settle back, and we are killed. Okay? But this is the situation, for example, about the position in the court of the middle blocker. Czyli tutaj chodzi o wzięcie pod uwagę ustawienia środkowych bloku, tak? Przed akcją, tak. I trzeba brać pod uwagę ustawienie na boisku. Może stać po środku, krok w jedną bądź drugą stronę, bądź całkowicie przesunąć się do... Tak, na przykład. Tak jak trener zauważył, wtedy jeżeli ustawiamy na suwa i zagrają jej w przeciwnym kierunku, no to jesteśmy z tyłu, czyli pokonani. As we see normally when we play with this system, middle blocker stay in the middle. When we play, okay, commit system, she has to move, or maybe she has to stay in the middle and she has to jump. For this reason, I said also change the body positions, okay? Because if I am the middle blocker and I decide to jump against first time, why I have to stay in this way? I have to go and jump, only this, okay? So this is when I said about body position, about legs, over or not, and about arms, legs, okay, more or not, or arms, more high or not. Dlatego tutaj trener mówił o pozycji też ciała. Jeżeli gramy czytaniem, no to wiadomo, że środkowa stoi na środku. Jeżeli gramy założeniami i środkowa na przykład ma skakać 1 na 1, no to wiadomo, że nie będzie stała z rękoma w górze, bo nie umożliwia jej to wykorzystania swojego ciała do wyskoku, więc musi ugiąć nogi i musi wyskoczyć, no bo są takie założenia taktyczne, że gra 1 na 1. Now we look, now we look some movement also, some movements about middle blocker, importance of the cross steps, and also in women sometimes it's important to go with these 2 steps. I don't have time. I don't have time to have the third, and so I have to go and jump. And what I think that sometimes I have to jump and stop. This is not easy, because the instinct is every time to go and try to touch, to close the block. But there are some players that normally doesn't attack in the middle. They attack, okay, or line or cross strong. So it's better for me, it's better to stop, position 6 in the middle, and I stop with the block. To ruch na boisku, tak? Poruszanie się. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tych 4 kroków, o których ja wspominał, ewentualnie od 2, on preferuje, żeby środkowo, jest bardzo trudno zatrzymać się, ponieważ instynkt każe nam skakać, jeżeli już się przemieściliśmy, ale on preferuje, żeby środkowa zatrzymała się w danym miejscu i 6 wtedy na swojej pozycji przyjmuje obronę. Okay, this one. She's late, but she stops and she jumps. Also in this case, she didn't touch the ball, but she was moving against 7, the ball goes back and she arrives and she stopped. Ona już przemieściła się na suwa i wtedy wróciła, a zatrzymała się w danym miejscu i skoczyła tam, gdzie była. If it becomes one rule, it's really good for not only for the block. Because in defense I know that the ball is quick. I saw my middle blocker in delay, I stay in the middle. But if it's not a rule, what happened? That middle blocker arrives, tries to touch the ball, and I'm just in the direction of the block. And so I have to move in another situation. Usually, I like to talk about some players, some spikers, to decide what you have to do. If you have to, against these spikers, you have to stop. Against these spikers, you have to try to touch. Okay, against this spiker, it's better if you don't block. 1 against 1. We play 1 against 1, because maybe you make only confusion with the block. There are many players that you have to do the same. Ważne są w zespole zasady. Jeżeli zespół w obronie wie, że dana zawodniczka się spóźnia i zostawia dziurę, wtedy 6 wie, jak się ustawić. Jeżeli nie,
i nigdy nie wiadomo, co ona zrobi, czy wykorzystany recept jest bałagan po prostu wtedy w obronie. Musimy podjąć decyzję, czy przeciwko danej zawodniczce lepiej skoczyć w danym miejscu, czyli tam, gdzie środkowa zdąży dobiec, czy w ogóle nie skakać, żeby nie robić sobie bałaganu. About the movement of position lateral player, we are talking about position 4. I want to show you one difference. Same player, okay, same player, good blockers, Natalia. As she works in eyeball or as she works against fast. Two different movement, okay, with the legs, but the same result with the arms. Zawodniczki z pola, tak? Głębiej. Na bloku, najpierw lateral player. Eyeball, cross. And fast. Two steps, lateral, and she stops. W przeciwnym kierunku robi 2 kroki. Honestly speaking, I saw also some good blockers with cross steps against fast. Niektórzy dobrzy blokujący wykonują także rozstrzyżny do fasta. But probably this way is also for the defense is better, because in defense you can understand better where she blocks, where she stops to block. Okay, 2 options. Są to 2 opcje i dobre są to jest dobra wiadomość dla obrony, bo mogą przewidzieć, gdzie się ustawić w przypadku danej zawodniczki i jej ruchu. We talk about ball when the ball is good, read system, commit system, when to choice or not to choice, setter features, okay. But we saw that in women volleyball there is a lot of situation that is solved with eyeball. So I try to give you little tips, what some little use that I have with my team. Okay, now we talk about eyeball from 4. It's normal, the rules sometimes are, we must be able to change respect which is the other player. Teraz trener przekaże Państwu wskazówki, jak on gra przeciwko wysokiej piłce, w większości przypadków gra. Oczywiście musimy też, reaguje też na to, przeciwko komu gra i przeciwko zespołowi, jaki ma po drugiej stronie siatki i one wtedy mogą być zmienione, ale to są ogólne, które stosuje. Is that when there is eyeball in 4, okay, 90% of cases we close line. Position 1, tip, and I don't use 3 blockers, okay? Line, because if I have line close and not tip, for the spikers became to be difficult to make point. If I cannot use, okay, the space between antenna and the right hand, I cannot make tip, okay, to escape. I have only 2 choices. Eye against the ends, okay, change the time against the block, or go cross. After we will see what we can do against cross. And not 3 blockers, because in my opinion, there are not so many players so strong that we need to have 3 blockers. In men, they need 3 blockers, because against 2 blockers, sometimes, okay, 1 spikers can kill 1 defense player. But with women, sometimes I think that it's more cases, as I said, that it's better to block 1 against 1 than not 3 against 1. To są 3 główne zasady, jakie trener stosuje w średnim zespole. 90% piłek stawionych do blokowanych przez dwójkę zamyka dwójka. Pozycja pierwsza, czyli dogrywająca tego jest odpowiedzialne są za kitki i raczej nie stosuje potrójnego bloku, bo w jego opinii u kobiet szczególnie, u mężczyzn jest inaczej, ale u kobiet szczególnie jest niewielu zawodników, przeciwko którym warto ustawić potrójny blok. Wprowadza to trochę inne zasady i
uważa, że to nie jest aż takie zasadne u kobiet. And also remember that there is also, if we block in 3, after we have to play in transition. Okay, it's more important before we have to block in defense. Okay, we don't have to think about transition. If you block in 3, okay, just with one tip, they can create a lot of problem from transition. But my choice is not for this reason. It's not for this reason. Okay, the reason why is because there are not so great spikers that can attack. I make one example. This season, I was very lucky to work with Zhu Ting. Okay, one of maybe the best spikers in high ball in 4. And when the other team plays with 3 blockers, it's better for her. It's better for her because she can do what she wants in all the court. Okay, maybe cross you can defense, but when there's 3 blockers, there is too much. She doesn't attack cross. She will go over, 5-6, long diago, line. So it's not a difficult. It's not a difficult, the 3 block against great players. Też wspomniał o blokowaniu we 3 zawodniczki, to rodzi potem w kontrze dużo kłopotu, zamieszania, ale nie dlatego nie blokuje. Tak jak mówił, niewiele jest zawodniczek, przeciwko którym ten blok trzeba ustawiać podwójny. Też powiedział o swojej zawodniczce, z którą współpracował w tym sezonie, że jedna z najlepiej atakujących z 4, dla niej podwójny blok, no to jest coś, czego ona pomagała, co było jakby najbardziej wskazane, bo mogła tak naprawdę zrobić z tymi piłkami wszystko. Czy piłkę, czy atakować długo, daleko, no jest to dla nich no to, czego oczekuje. This is Riul, okay, in position 4, line close from close position 2. There are 2 chances for middle blockers, or close the block or open. When the block must be closed. Every time that the set is not good for the spiker, okay, maybe it's 2 meters from the net, or the spiker arrives without approach. Sometimes it has the defense or is coming from the attack, from the block. Okay, in this case, in which the spiker is in difficult, because she's in difficult to attack strong out of the block, I cannot create one solution with my block, disorder block that open. No, we have to stay and wait. Stay and wait. Close, never open. Zawsze blok zamknięty w tych 2 przypadkach, jeżeli piłka nie jest dobrze wystawiona do atakującej i kiedy atakująca nie może wykonać dobrego najścia do ataku i wtedy, żeby uniknąć jakichś nieporozumień, ta blok jest wtedy zawsze zamknięty. The ball is far from the net, 3 meters. It's really difficult. Maybe there are some players that can make point, but ball coming from back. Niewygodna piłka przychodząca od tyłu. All situation in which it's very difficult to go and attack cross so strong. Wszystkie sytuacje, w których nie można atakować w sposób bardzo mocny. No approach, one jump and go. Middle blocker can open when the ball is short, close to the net, sometimes happen in transition, one ball close, short to the net, and there is also one good approach of the spiker, okay? The spiker is coming, maybe the ball is 1 meter short, but the spiker arrives with all the approach, and the ball is close to the net, okay, position 2 must enter a little bit, but sometimes she doesn't enter, and so middle blocker must open. Also against strong players, when the ball is good, strong players, it's difficult that they attack in the middle. Or they try to play block out, or they go strong cross. So if they can, against strong players, we have to open. Czasami blok ma możliwość możliwość otwarcia wtedy, kiedy piłka jest krótka, kiedy zawodniczka ma piłkę na siatkę, kiedy piłka jest z dobrym najściem do ataku i wtedy, albo kiedy gramy przeciwko bardzo mocnej atakującej. You see, the ball is short, she's coming with all the approach, boom. And it's really important, okay? Carcasses, good cross, we open against her. It's important to teach how to open. What does it mean to open? Because if you open in this way, it's difficult. When we open, we have to go
inside with the left shoulder or the right shoulder if I'm in position 2. Otwieramy to, środkowa musi pracować tutaj barkami, lewym albo prawym, w zależności od skrzydła, do którego dochodzi do bloku. About eyeball from 2. I start from here, no 3 blocks, no 3 blocks, no 3 blocks. Maybe against some players could be good. For example, against one player, I made one example. Against Egonu, sometimes can be useful, but maybe also with 3 blocks, the attack cross the same. But we try sometime against her to go 3 blocks. For example, to give one example with some players that maybe you need to try to do. But I don't work 3 blockers. 90% line free. The line is free, okay? Little bit of line free. The rule is not written, there is one not written rule, okay? When there is the middle blocker, we close. When there is the libero, okay, we leave. Okay, this is the rule, not written, okay, but... Rozumiem, panowie, tutaj chodzi o wysoką piłkę na pozycji drugiej, na pewno bez potrójnego bloku. Tutaj wspomniał o zawodnicy Egonu, gdzie tutaj można pokusić się o ten potrójny blok. W 90% linia jest otwarta, chyba że w obronie jest środkowa i wtedy zamyka linię. Also, because many times there are many opposite players that when the setter, when the middle blocker serve, after they may tip. Okay, there are many opposite players that are working this way, so I prefer to close and position 5 go for the tip. Powodem tego jest to, że wielu zawodniczek, jeżeli zagrywa środkowa, wykorzystuje to bloki back, dlatego woli, żeby linia była zamknięta wtedy, żeby one były na takich gotowe. And last, position 2, tip not every time, it depends. It depends. If I have the opposite that is not so good in defense, I said, go for the tip. If there is the opposite good, she can defense in some situations, setters, I prefer the defense. Okay? I prefer to stay for the defense. Okay? W zależności od tego, jaką mamy zawodniczkę i czy ona jest gotowa do obrony, czy nie, zamyka albo otwiera linię, ale nie zawsze. W zależności od tego, z kim pracuje. If the opposite is not so good also to touch the tip, I said go ready for the approach. Go out and go for the approach. No, it's not true. It's not true. It's not true. Maybe, but it's not true. Okay? Jeżeli pozycja druga, czyli atakująca jest potem nie gotowa do ataku, to wtedy, żeby nie brała piłek. Oczywiście to nieprawda, ale chodzi o to, żeby ona była gotowa na piłki przeciwnika. Okay. Defense against super. This is depends, okay, for the one, position 6, position 5. It depends. It's more the times that we go, okay, short with position 5, because super probably is 1 against 1, okay, it's 1 against 1. So position 5 starts short, because position 4 cannot arrive, and position 6 move, okay. I like, in this situation also, I don't like they make point with tip, and so I hate when they make point with tip, and so I prefer to have position 1 short, also because I saw less ball line, 1 against 1. There are not many players that attack 1 against 1, so I leave maybe 1 ball of line, okay, I stay in, and if they attack 1 ball line, it's my fault. But if the ball is bad, because many teams play super, and at the end you cannot attack, and so you have to make tip, I want that position 1 is ready for the tip. Tutaj ustawienie obrony przeciwko super, w zależności od tego, że często jest pojedynczy blok, ustawienie piątki, szóstki i pozycji pierwszej i bierze to jakby na siebie jako trener, że jeżeli, bo nie znosi, kiedy wpadają piłki, i bierze to na siebie, że czasami woli, żeby uderzenie poszło po proste i mocne, ale żeby żadna piłka nie wpadła do obrony na pozycji pierwszej. Okay, and another situation I think interesting, okay, is how many balls, okay, the efficiency, respect the ball 1-6 against pipe, okay, against pipe, against pipe, many balls, the efficiency is so high in one, so I want, this is the rule that I try to, it's driving me crazy when they don't respect, position 6 must move in 1, okay, move in 1. Even if the block move in 5, or the block move in 1,
position 6 must go in 1 and inside. Okay, not like men that they go in 5 meters, 4 meters, and they pray to be hit by the ball. But okay, stay inside. Tutaj opowiada o obronie przeciwko pipe'owi, to jest jego jakby polożka, na którą poświęca czas, że szóstka bez względu na to, jakie są założenia bloku, ma zrobić krok w stronę prawo i tam czekać na uderzenie, nie jak mężczyzn, że wchodzi się bardzo głęboko i czeka się na ostry strzał, tylko być gotowy tutaj na pozycji do obrony. And one idea that I have, that maybe every time I said next season I will do, is to say to position 1 to go for the tip. Because too much situation in which 6-1, 6-1, 6-1, and the ball falls every time. Maybe it's better to say position 6, you defense this ball, you move 1-6, and position 1 only for the tip. I don't know, I have to try. Next season I will tell you. Zastanawia się nad tym, ponieważ jest za dużo nieporozumień między jedynką a szóstką, żeby jednak ta szóstka odpowiadała za ataki i wejście bardziej do obrony, a jedynka za kiwki, ale to w przyszłym sezonie nam powie, czy to się sprawdzi. For sure, I'm doing this against 7. Against 7, I go many plays, force, and this tip. So position 1 tip, and position 6 goes to 1. I don't want that every time she's doing this way and the ball goes on the other side. I want that one time the ball falls on the left of position 6, not every time on the right. Na pewno zrobi to przeciwko siódemce Lisuwowi, wtedy szóstka jest odpowiedzialna za obronę, a jedynka odpowiada za wszystkie kiwki. One thing it's important to remember when we work block, okay, we talk about a lot of tactics, but if you want also tomorrow, we can talk also about some exercise, okay? Because I think that it's really important. To talk about tactics is nice, but at the end we have to teach how to do the things. I think that it's important to remember that we block with the hands. So maybe we work a lot with movement, tactics, but we don't work so much to the ability of the hands. So okay. Może jutro będzie więcej trochę czasu i trener rozmawia o ćwiczeniach, bo to jest bardzo istotne, nie tylko o taktyce, o założeniach, bo dużo czasu poświęcamy na przemieszczanie się w bloku, a bardzo istotna jest także praca nad dłońmi, bo w bloku pracujemy dłońmi. So I like one practice, 15 minutes, not 1 hour, 15 minutes in a week or 2, if it's possible, to work from tables, okay, and to feel, and the players must feel the ball, Because if you work 1 against 1 in attack, you jump, and you don't never touch the ball. It's important that you touch the ball when you work block in some exercise. So I like to work with position 2, to close, to go in the middle blockers to arrive to touch, middle blocker to arrive to stop. But the coach must attack against the ends, because they have to feel. Because there are some players that has the ability. They go tung and the ball touch and it's good. Other players no. And so we have to work. Tutaj jest bardzo ważne, że są zawodnicy, którzy jak zawsze dotykają tylko coś jakby jest pozytywnego z tego, a według niego bardzo ważne jest to, żeby w bloku nie tylko chodziło o przemieszczanie, ale o ten kontakt z piłką, o czucie tej piłki, dlatego raz, 2 razy w tygodniu, 15 minut treningu ćwiczy z użyciem podestów i z wykorzystaniem tego, żeby zawodniczka dotykała tej piłki, pracowała dłońmi, zamykała bądź przesuwała dłoń. Before the last question, I want to repeat, I want to do what I mean about the importance to work from the individual point of view, from the individual technical, okay? Because as I said, now we talk a lot about what you have to do, but if you don't have the abilities to do, we can have one player that is unbelievable. You understand where the ball will go, but if she cannot touch the ball with the hand, if she cannot move, this is really important to work from the individual point of view. And you can work also in 6 against 6, not only from the tables. Also in 6 against 6 you can work. Because, for example, I made sometimes some exercise in which the first ball of high ball, the spiker must make point against the block. The rule is against the block. And so you work block
from the individual point of view, or double or single, but you touch the ball in 6 against 6, okay? Not only in some situation from the table. Praca z blokiem trzeba wziąć pod uwagę indywidualną pracę, jeżeli chodzi o zawodniczki. Można używać stołów, ale też trener preferuje pracę z szóstkami, z konkretnymi założeniami w użyciu bloku, żeby one wiedziały, co mają zrobić, ale żeby ten blok został wykorzystany. Nie tylko, że podesty i takie jakby odseparowane ćwiczenia, tylko też już konkretnie rzeczy. And what I mean is that if you improve the level from the technical point of view of one player, after all the teams can do what you want from the tactical point of view. This is really important. This is the first step. Maybe sometimes we want to start from the more difficult for the more enjoyable for the coach, because you study the situation. We can study situation, particular situation, but it's important sometimes also because for my experience there are really good players want to work from the individual point of view sometimes. They need. And so we have to give importance to that. Tutaj ważne są rzeczy takie, że jeżeli poprawimy technicznie jakąś zawodniczkę, to cały zespół robi postęp i do tego należy dążyć, bo różnie trenerzy podchodzą do pracy, ale też mam takie doświadczenia, że te najlepsze zawodniczki lubią pracować indywidualnie, lubią się rozwijać, lubią poprawiać swoją technikę, bo wtedy możemy pracować nad praktyką, że poprawimy swoje techniczne. What about moving hands, especially for wing blockers with super? Yes. Pressing line or pressing diagonal? Yes, it depends a lot from the quality of the spikers, because if there are some spikers in which if you stay, I prefer every time to stay 1 against 1 and defense. Other spiker, that is not possible. You have to change the hands. I make you one example. This season we played the semi-final against Monza, and there was Thompson from 4. She attacks really strong attack, line and cross. And with Antropova, the tall opposite player, we work about this, to change the hands, to go in. It's important, in the same that I said about middle blockers, it's important to go in, because if you move high, you don't touch. It's like when you move fast, when you block fast. If you go and you move the hands in this way, okay, maybe you touch. But if you have to move and to risk. As you block with one hand, you have to think that you block with one hand. Trener Stefan zapytał się o pracę rąk w bloku i to też wszystko tak, czy zmieniamy w zależności od ataku. I tutaj trener mówi, że jak najbardziej, bo jeżeli są momenty, gdzie skaczemy na wprost, ale są momenty, gdzie powinniśmy, tak jak przy faście, zamknąć ten kierunek, pracować 1 na 1, włożyć tą jedną rękę, żeby zablokować. Middle blockers I like, they open. Middle blockers I like when they play one. Okay, 1 against 1, I like middle blockers open. Sometimes they have to open. Because if you play 1 against 1 and you jump and you jump and you jump, one ball, after you move, no, the other side, no. Sometimes you have to jump and open, go inside for middle blocker. Jeżeli środkowe, jeżeli grają 1 na 1, żeby otwierały, bo mogą skakać, jakby wszystko przechodzi i wtedy, żeby decyzja i otwierają wtedy blok, żeby blokować. Also to create one doubt for the spikers, because if the spiker knows that every time you jump in front and you work every time in the same way, It's too easy. Też chodzi o to, żeby kreować sytuację przeciwko tej atakującej, żeby ona musiała się zastanowić, co ten blok przeciwko niej gra. Żeby miała wątpliwości, co oni teraz jakby zastosują przeciwko jej atakowi. Respecting the abilities of the spiker. Because if it's one spiker that without the net, with only the net, she cannot make one attack, at one point I don't have to move, I have to stay. We are talking about one spiker that is difficult, is dangerous, so I prefer sometimes we have to move the hands. Absolutely. Odpowiadamy na to, co oczekujemy, czego spodziewamy się od atakującej po drugiej stronie siatki. Są atakujące, gdzie mamy skakać i wykonywać swoje, ale są takie, które musimy reagować i pracować dłońmi przeciwko nim. One exercise that I used this season, no, but sometimes, but I don't know if it's right. I don't know if it's right for the sensibility to change, okay, to move the shoulder end, is to jump, okay, and I'm the coach in the table, with 2 balls, okay? With one, I touch one ball with the hands, I touch with another hands.
it's normal to explain that it's not what we have to do in the match, but just to create the sensibility to move, to go in, one ball high, one ball in, okay, just to have this ability, to sensibility. Powtarzam tutaj, mówię o ćwiczeniu, które pozwala poprawić jakby tą czujność, czyli takie czucie w bloku, że stoi na podejście, ma dwie piłki i żeby te ręce pracowały, on je po prostu przesuwa, żeby ta zawodniczka poczuła. To nie chodzi o jakieś poprawę blokowania, tylko bardziej o to, żeby to czucie w bloku troszeczkę poruszyć. But in general, I think that the old exercise with one elastic over the net and to go, okay, between the net and between this elastic is good every time. Ale uważam, że ćwiczenie z tą gumą elastyczną nad taśmą jest zawsze dobre i żeby wkładać ręce pomiędzy siatkę i tą gumę, to są jakby ćwiczenia, do których należy wracać i stosować. Okay?